Cześć, witam Was Energik w kolejnym odcinku To było grane. Dzisiaj przygotowałem Wam grę, która jest pewnym zaprzeczeniem tezy, że aby gra była dobra, musi mieć dobrą grafikę. Gra, która wyszła w 1996 roku, wydana przez firmę Gremlin, zaprzecza całkowicie tej tezie, dając grafikę bardzo słabą, bardzo taką przestarzałą. Ona już w momencie, ta gra kiedy wyszła w 1996 roku, grafika już była przestarzała i odstawała od trendów, które były już w tamtym roku pokazywane w innych tytułach. Natomiast nadrabia to niesamowitą fabułą, która wciąga od pierwszych minut i trzyma do samego końca. Tą grą jest oczywiście, jak już wiecie pewnie z tytułu tego filmiku, Realms of the Hunting. Tak jest. Gra długa, powiem Wam szczerze, bardzo długa. Minimum trzeba spędzić 40 godzin, żeby ją skończyć, co dzisiaj jest naprawdę dosyć dobrym wynikiem. Mało tego, nie rozwiązujemy jakichś zadań pobocznych, tylko 40 godzin trwa jakby core samej rozgrywki, czyli ta główna fabuła. Gra jest dosyć liniowa, chociaż tutaj nie jest to do końca tak łatwo powiedzieć, ponieważ tytuł wykorzystuje silnik First Person Shooter, który wcześniej został użyty w takiej grze Normality Incorporation i bliżej troszkę tej grze do strzelaninki FPS, ponieważ mamy możliwość strzelania i z pistoletów i z różnych magicznych broni, ale też rozwiązujemy zagadki, używamy przedmiotów w odpowiednich miejscach, zbieramy różne mapy, różne skrypty, które musimy czytać, także to jest taki trochę miszmasz FPS-a z przygodówką. Od pierwszych chwil, w momencie kiedy włączymy tą grę, w grze wcielamy się jeszcze powiem o fabułę, w grze wcielamy się w Adama Randala, który przyjeżdża do posiadłości swojego ojca, aby zbadać jego tajemniczą śmierć. No, bardzo szybko okazuje się, że cała ta rezydencja jest nawiedzona, drzwi się za nim zamykają, nie może już wyjść, no i szuka teraz drogi ucieczki, i później okazuje się, że znajduje się pomiędzy siłami dobra i zła, które ze sobą walczą, a Adam jest pośrodku. Bardzo szybko poznaje też Rebekę, dziewczynę z parapsychologicznymi zdolnościami, która będzie mu towarzyszyła przez resztę rozgrywki. Tak jak mówię, fabuła, którą Wam nakreśliłem, pewnie słyszeliście tą fabułę miliardy razy i sami potrafilibyście sobie opowiedzieć. Jednakże sorki, akurat mi się skończyło miejsce na karcie i musiałem niestety troszkę rzeczy wyrzucić. Tak jak mówię, fabuła posiada drugie dno, rozkręca się i w pewnym momencie naprawdę fabuła jest już tak rozbudowana, że czasami ciężko nadążyć, kto jest kim, kto jest dobry, kto jest zły. Także bardziej bliżej tej grze stylizacją fabularną, że tak powiem, do RPG niż do strzelaninki FPS czy przygodówki, ponieważ no, tytuł, jak mówię, jest dosyć rozbudowany. Tak jak mówiłem wcześniej, gra wykorzystuje silnik, który został wykorzystany wcześniej w grze Normality. Silnik słabiutka, grafika niestety jest bardzo słabej jakości. Wszystko oczywiście opiera się na sprite'ach, które wymiarowe są tylko ściany. No, powiem szczerze, że grafika odrzuca, chociaż w pierwszym chwili, gdy wchodzimy do tego domu, faktycznie taki niepokój, który nas ogarnia, no jest faktycznie wyczuwalny i czuć, że jest jakaś wielka tajemnica w tym domu, którą musimy zbadać. No ale niestety grafika nam troszkę psuje ten odbiór tego tytułu. Podejrzewam, że gdyby Gremlin zainwestował w lepszy engine i stworzył po prostu lepszą grafikę, nie mówię, żeby to było jakiś w stylu niesamowitych tam Far Cry'ów czy coś, ale grafika chociażby na poziomie pierwszego Quake'a na pewno tytuł byłby jeszcze lepiej odbierany niż teraz. No a tak jak mówię, no fabuła ciekawa, zagadki interesujące i logiczne ale grafika niestety odrzuca i dlatego z tego powodu też nie jest to gra dla wszystkich, ponieważ zanim sobie byście chcieli sięgnąć po tą grę, proponuję zerknąć na internecie bądź na moim vlogu tutaj, zobaczyć jak ta grafika wygląda. Tytuł nie jest trudny pod kątem zabijania jakichś tam stworów, natomiast potrafi parę razy krwi napsuć. Są momenty, w których
Jeżeli gra się na jednym save'ie, trzeba zacząć grę od początku, jeżeli się spieprzy pewne elementy. Niestety to, powiem Wam szczerze, że mi się bardzo nie podobało. Mało tego, grając w tą grę kiedyś, zrobiłem właśnie taką rzecz, że nie mogłem potem przejść i musiałem grać od nowa. I teraz na potrzeby gameplayu, gdy kończyłem tą grę, ponownie zrobiłem ten sam błąd, tym, że udało mi się, niedaleko musiałem się cofnąć, ponieważ grałem w paru save'ach, zapisywałem na 5 save'ach różnych, także tak jak mówię, no miejcie to na uwadze, że w momencie, kiedy coś spieprzycie, może nie być powrotu i trzeba zacząć grę od początku. Pudełko polskiej wersji, tak jak widzicie, prezentuje się tak z takimi fajnymi złoceniami. Mało tego, polska wersja jest to wydanie specjalne, które zawiera 8-minutowe intro. Tutaj jest informacja, rozbudowany 8-minutowy wstęp wersji reżyserskiej. Powiem szczerze, nie wiem ile zajmował zwykłe intro w zwykłej wersji, pewnie ze 6 minut, więc dodali 2 minuty. Aha, no nie wspomniałem jeszcze o tym, że w grze jest dużo wstawek z aktorami, bez przeplotu, użyty jest jakiś chyba autorski engine Gremlinu, no nie wygląda to dobrze. Faktycznie te filmiki rażą jakością, myślę, że lepiej było jakby były z przeplotem, no ale są jakie są i trudno, pchają fajnie akcje do przodu, dużo się w nich dzieje, chociaż jest dużo rozmów, ale trzeba przyznać, że w tych filmach coś tam się dzieje, a nie tylko gadanie i przerzucanie się słówkami z lewej do prawej. Tak jak mówię, tytuł Realms of the Hunting polecam wszystkim, którzy lubią horrory. Naprawdę fantastyczny tytuł, potrafi wrzucić parę razy ciary na plecy. Są pewne momenty w tej grze, które zmieniają tą grę z typowego shootera FPS. Powiem szczerze, że mi się to za bardzo nie podobało. Wolałem ten tajemniczość, ten taki dziwny klimat. Szczególnie jest to widoczne w tych pierwszych chapterach gry. Gra się składa z 20 chapterów. W pierwszym chapterze faktycznie, gdy poruszamy się po tej rezydencji, jest taki dziwny klimat, że za oknem deszcz, tutaj coś skrzypi, tam coś się śmieje, także jest niesamowity klimat horroru zachowany. No a później troszkę to jakby ten tytuł troszkę jakby się rozmienia na drobne. Poznajemy dodatkowe jakieś wymiary, do których możemy się udawać, zdobywać części zbroi. Także no tutaj mówię, fabuła bardzo szybko się rozkręca i bardzo szybko jest na tyle duża, że aż ciężko to ogarnąć. Całe szczęście autorzy w grze zawarli taki samouczek, czy też taki help, gdzie możemy się o różnych miejscach, o różnych postaciach dowiedzieć. Często towarzyszy im jakiś filmik wyjaśniający, kim on jest, co robi i tak dalej, także fajnie to rozwiązane. Gra dla cierpliwych, tak jak mówię, 40 godzin, oczywiście jeżeli gracie z opisem, jeżeli gracie bez opisu, prawdopodobnie ta liczba godzin będzie 2 razy dłuższa. Aha, no jeszcze nie pokazałem co jest w pudełku. Tak jak widzicie, to ja mam polskie wydanie tego Realms of the Hunting. Wydała to firma Licomp. Nie wiem, czy ona jeszcze istnieje. W pudełku bida straszna, bo nawet nie ma, słuchajcie, nawet nie ma instrukcji. Jest tylko karta referencyjna. Znaczy manual jest, ale jest na płycie. 4 płytki CD. Pokazuje, że mam w środku i taki oczywiście manualik, ten, który mieści się do pudełka. Nic specjalnego, powiem szczerze. Także wydanie, pomimo że edycja specjalna, wydanie dosyć słabe i trzeba przyznać, że no niewiele w tym pudełku jest. Tak czy tak, jeżeli lubicie się bać, potraficie przymknąć czasami oko na grafikę, a cieszyć się bardziej rozbudowaną i fajną fabułą, zapraszam Was do zagrania w Realms of the Hunting. Tytuł naprawdę warty tego, żeby go znać, chociaż tak jak mówię, dosyć już zapomniany, no oczywiście prawdopodobnie przez dosyć lichą grafikę, ale powiem Wam, że sprawił mi niesamowitą radochę i faktycznie w nocy granie na słuchawkach w Realms of the Hunting potrafi czasem naprawdę wrzucić ciary na plecy. Także polecam jak najbardziej Realms of the Hunting, wydawca Gremlin. Spróbujcie zmierzyć się z dobrem i złem i rozwiążcie tajemniczą zagadkę śmierci ojca Adama Randalla. To tyle, pozdrawiam Was Energii, trzymajcie się i do następnego. Cześć!